Mario, dawaj, ściągamy. Rok 2016 okazał się przełomowym dla Toyoty w Europie, bo wtedy w salonach pojawił się ten samochód, CHR, i totalnie zmienił postrzeganie marki. Nowa Toyota CHR, napędzana zachwytem. To był typowy miejski crossover, ale miał 3 bardzo mocne punkty. Po pierwsze, styl i jeszcze raz styl. Po drugie, wiele przepięknych detali nadwozia i wnętrza. I po trzecie, bardzo dobrze wykonane i zaprojektowane, bardzo jakościowe wnętrze. Premierze CHR-a w salonach towarzyszyła delikatna niepewność. Specyficzna nazwa, pierwszy tak wyglądający samochód Toyoty, ale Mariusz Sękalski z Toyoty od początku był przekonany o sukcesie rynkowym tego auta. Robert, no jak mógłbym nie wierzyć w sukces tak wyglądającego samochodu? Auto wyróżniało się niesamowicie na tle wszystkiego, co w tamtym czasie było dostępne na rynku. W 2 pierwszych latach sprzedaży samochód był bestsellerem. Nie oddał pierwszego miejsca aż do 2022. Po sprzedaży prawie 50 000 samochodów jest niekwestionowanym numerem 1 w segmencie crossoverów. Ale po 7 latach przyszedł czas na następcę. Po raz pierwszy w Polsce pokażemy Wam nowego CHR-a. Mario, dawaj, ściągamy te płachty. Piękny, co? Ale to nie jest do końca seryjny CHR. Dokładnie tak. Chociaż auto jest wykonane z gliny, to wygląda identycznie jak model, który będzie produkowany seryjnie. Posłuchajcie tego. To nie jest blacha. Oba samochody, mimo że stylistycznie mocno zróżnicowane, są jednak do siebie podobne. To cały czas miejskie crossovery. Mają nawet taki sam rozstaw osi. Co więcej, nowy CHR jest o 2,5 cm krótszy od tego starszego i zawdzięcza to głównie krótszemu zwisowi przedniemu. Spójrzmy jeszcze na boczną sylwetkę tego nowego samochodu. W nowym CHR-ze o 1,5 cm na zewnątrz wysunięto koła i nadkola, za to nieco mocniej pochylono ku wnętrzu powierzchnię bocznych szyb. W efekcie sylwetka nowego CHR-a jest bardziej muskularna. I jeszcze jeden ciekawy detal. Nowy CHR jest 1,5 cm wyższy od poprzednika, ale głównie w tej części przebiegu linii dachu. Tu jest nieco wyżej i bardziej pochylona jest przez to tylna szyba. Efekt? Powinniśmy mieć więcej miejsca nad głowami w drugim rzędzie. Podcięte ku górze krawędzie szyb tylnych drzwi dawały mało światła we wnętrzu, utrudniały widoczność i generalnie powodowały poczucie delikatnej klaustrofobii. Szczególnie nie pasowało to dzieciom. Dlatego w nowym CHR-ze zupełnie inaczej poprowadzono dolną krawędź tej szyby. W efekcie mamy więcej światła we wnętrzu w drugim rzędzie siedzeń i czujemy się bardziej komfortowo. W poprzednim CHR-ze witał nas taki oto LEDowy napis. Gdy otworzymy drzwi w nowym CHR-ze, przywita nas rozbudowana sekwencja pracujących świateł zewnętrznych. Do tego mamy także nowe, powitalne animacje na ekranach. Po raz pierwszy w CHR-ze AWDI, czyli inteligentny elektryczny napęd wszystkich 4 kół. No to tutaj prawdopodobnie z moich wcześniejszych doświadczeń, to tu znajduje się ten mały silnik elektryczny. Brawo, uczysz się. Już wiesz, gdzie jest napęd tylnej osi. Dokładnie tak. Tutaj jest silnik elektryczny, dyferencjał, taka nie za duża przekładnia walcowa. Generalnie bardzo kompaktowe
urządzenie służące właśnie do napędzania dolnej osi. Czyli kiedy tracimy przyczepność, potrzeba dodatkowego napędu, momentu obrotowego na tylnych kołach, to wtedy poprzez impuls elektryczny komputer steruje tym silnikiem, tak? Tak, sterownik decyduje o tym, kiedy ten napęd może być nam potrzebny. A w normalnych warunkach pełnej przyczepności jedziemy z napędem wyłącznie przednich kół w hybrydzie. I oszczędzamy paliwo. I oszczędzamy paliwo. Nowym CHR-em możemy także sterować za pomocą aplikacji MyT. Dobra informacja jest taka, że dochodzą nowe funkcje. Będziemy mogli zdalnie tym samochodem zaparkować, będziemy mieli dostęp do wirtualnego kluczyka i także będziemy mogli udzielać tego dostępu osobom zaufanym. To się nazywa dobra zmiana. Nowy CHR zachował koncepcję i wymiary poprzednika. To jest nadal miejski crossover, ale w przeciwieństwie do starego ma nowy styl, jeszcze lepsze wykonanie i wnętrza, i nadwozia oraz nową technologię, zarówno pod maską, jak i we wnętrzu. A kolejna dobra informacja jest taka, że przez najbliższych kilka miesięcy będziecie mogli spotkać oba te CHR-y razem w salonie, ponieważ ten poprzednik będzie nadal oferowany jako wersja klasy. You get that urge,